hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Witajcie kochani w kolejnym vlogu. Byłam wczoraj w Sephorze, ponieważ skończył mi się mój korektor z Bobbiego Browna. I ja nie wiedziałam, że w Sephorze nie mają Bobbiego Browna, więc pani mi poleciła korektor z Charlotte. Najpierw spróbowałam korektor z Diora, ale nie miała on aż takiego krycia, jak ja potrzebuję. I pani poleciła właśnie ten. Ja ogólnie na co dzień korektora nie używam, no chyba, że się dzieje to, co się dzieje teraz, czyli mam masę po prostu wyprysków, no i chcę to czymś zakryć. Więc chciałam coś z mocniejszym zakryciem i wypróbowałam go w sklepie, ale wiadomo, w sklepie to nie jest to samo. Miałam już makijaż na twarzy, więc zaraz zobaczymy, czy się sprawdzi, aczkolwiek myślę, że będzie super, ponieważ mam też puder z Charlotte i guys, I know what the hype is about. Nie dziwię się, czemu tyle ludzi poleca ten puder, ponieważ jak ja go nałożę na buzię, to faktycznie moja buzia jest matowa przez cały dzień. I też właśnie najczęściej to ja nie używam takiego pudru na całą buzię, jak coś to używam ten mój z Maca, po prostu pod oczy i pod oczy on jest super. Trochę mi zakrywa, wiecie, to fioletowe i jest mega. Ale jak nałożę go na buzię, to zanim ja wyjdę z domu, to już mi się trochę świeci. Więc dni, w których chcę mieć naprawdę buzię matową przez cały dzień, to ten jest mega. Aczkolwiek muszę też podkreślić, że ja nie mam jakiejś takiej bardzo oleistej skóry. Nie mam zbyt dużego problemu ze sebum. I tak oprócz tego korektora kupiłam też sobie krem. To jest maska na noc z Dr. Jart. Nie wiem, czy tak się to wymawia. I ona ma Ci łagodzić skórę. Zapewne słyszeliście już w moich innych vlogach, że ja po prostu uwielbiam maseczki z tej firmy, ponieważ to nie jest takie byle co, że nakładasz maseczkę na buzię i w sumie to nic nie daje, tylko faktycznie to, co jest napisane, że dana maseczka ma zrobić, to się faktycznie dzieje. Jeśli macie nawilżyć, to Ci nawilży. Jak macie złagodzić, to Ci tak złagodzi. Wiecie, zaczerwienienia, wszystko schodzi. Więc z racji tego, że tak uwielbiam te maseczki, to też zaufałam, że ten krem będzie działać, więc mam nadzieję, że będzie. Ja jakimś guru makijażowym nie jestem, ale bardzo mi się podoba to, jak ten korektor wygląda. Tak mi się go przyjemnie nakładało, jak takie masełko się wkładywało. Mi się podoba. Jedziemy myć Grincha. Przydałoby mi się też go odkurzyć w środku, ale już jestem ubrana do kościoła, więc no nie będę w tej sukience teraz tutaj odkurzała. Ale chociażby umyjemy go z zewnątrz. Hi! Hello. I would like to do like a normal one. You want to do a normal wash? Yeah. Alright. So for normal washes, we have from 10, 20, 25, and 30. 10. 10? Yeah. Alright. You have a card? If you have a coupon, wash ticket, or prepaid card, You like your please receipt? pay credit card. No, it's fine. No? It's fine. You're good to go. Perfect, thank Thank you for you. your- Czekam w kolejce i mają tutaj jakieś takie halloweenowe znaki. Wątpię, że w środku tej myjni samochodowej będzie coś halloweenowego, ale kto wie. Widzicie, na przykład tutaj na górze jest napisane Time to Float i właśnie to jest taki baner z krwią. Chociaż to, co tam się w środku dzieje, są takie czerwone światła i to trochę wygląda, jakby krew na ciebie leciała, może o to chodzi. No, jest troszeczkę halloweenowo tutaj. Uwielbiam te myjnie tutaj, to jest taka frajda, po prostu są te wszystkie kolorki. Teraz było na czerwono, więc chyba o to chodziło z racji Halloween. Ale to jest takie fajne, wsiadasz sobie i to Ci samo przesuwa auto i po prostu widzisz te wszystkie piany, tą wodę, to wszystko fajne.
Słońce grzeje w plecy. Przyszłam właśnie po kościele do kawiarenki, wziąłam sobie affogato, jak zawsze, czyli kawa z lodami. I teraz porobię prac domowych na studia, bo wszystkie moje prace domowe, które mam na studia, termin jest do końca dzisiejszego dnia, także więc muszę teraz wszystko zrobić. Pracuję sobie też nad YouTube'em, mam kilka pomysłów, chcę sobie właśnie trochę takiego, wiecie, trochę takie brainstorming session bym miała. Także kawuśka i robimy, co trzeba robić. Dobra, jesteśmy z powrotem w aucie, było w miarę produktywnie. Głównie się zajęłam YouTube'em, Instagramem i po prostu myśleniem na temat tych wszystkich rzeczy. Napisałam jeden test na studia i co się okazało, jeden z moich prac domowych to jest pisanie eseju na temat filmu dokumentalnego i ten film trwa 1,5 godziny, więc muszę teraz wrócić i go obejrzeć, abym mogła napisać esej. Więc lecimy. Kochani, właśnie się Was zapytałam na Instagramie, czy chcielibyście, żebym wróciła jeszcze jeden filmik w tym tygodniu i mówiliście, że tak, więc jeśli nie macie mnie na Instagramie, ani nie macie włączonego dzwoneczka obok przycisku subskrypcji, to zapewne nie wiecie, że wstawiłam jeszcze jeden filmik w tym tygodniu i to jest właśnie filmik z rocznicy mojej z Tomasem, więc jeśli chcecie go obejrzeć, to możecie go obejrzeć już po tym filmiku. Wrzucę Wam go po moim outro, tak jak zawsze, żebyście musieli pamiętać o tym. Będzie to tam, będziecie mogli sobie obejrzeć go jako następny. A na przyszłość, jeśli chcecie wiedzieć, kiedy wstawiam coś poza takim moim typowym harmonogramem wstawiania, no to włączcie sobie dzwoneczek, który jest obok przycisku subskrypcji i tutaj też macie QR code, jeśli byście chcieli zaobserwować mnie na moim Instagramie. Możecie sobie otworzyć aparat w telefonie i po prostu nakierować na ten QR code i to Was od razu tam zabierze. To tyle. Przyjechała moja paczka. Wczoraj zamówiłam płyn do mycia buzi z jakąś tam substancją. Okidoki, więc to jest pieniący się krem do mycia buzi. Ma on w sobie 10% tego czegoś, jeśli Was to interesuje. No i ma dobre opinie. No i ma pomóc po prostu z tymi wszystkimi moimi pryszczami. I miejmy nadzieję, że tak będzie, ponieważ, no kurczę, nie mogę tego ogarnąć, no. Jak chodziłam na oczyszczanie buzi co miesiąc, to było super. No ale nie chcę chodzić co miesiąc, więc staram się znaleźć coś, co będzie działało na moją buzię. I jak w końcu znajdę po prostu złoty środek, to od razu Wam dam znać. Więc jestem bardzo podekscytowana, bo myślę, że to może być to, że to może w końcu zadziała, więc takie cudo. W ogóle możecie się teraz przyjrzeć mojej buźce. Nałożyłam ten puder Charlotte z samego rana. I tak jak widzieliście, siedziałam w kawiarence, gdzie mamy jakieś 28 stopni. Siedziałam na dworze w kawiarence. I tak wygląda moja buzia. Troszeczkę się coś tutaj świecę, ale jakby... No... Nie wiem, czy w tym świetle coś widzicie. Ale jest mega, jest super. Patrzcie, jakie ja sobie jedzenie przyrządziłam. No najbardziej polskie jedzenie. Chleb z masłem, kabanos, którego podgrzałam w mikrofalówce i grzybki marynowane. Pychotka. Polaka można wysłać do Stanów, ale Polska nigdy Polaka nie opuści. Jakbym była na polskim grillu. Jakbym była na Mazurach. O, matko. Jak ja uwielbiałam wycieczki na Mazury. Patrzcie, Miami. Ulala, ciekawe. Słuchajcie, Jennifer Lopez płacze, ja płaczę. Boże, ile razy już mi się łzy w oczach zebrały. Bardzo Wam polecam obejrzeć Jennifer Lopez Halftime. Jest na Netflixie. Kozak, zostało mi jeszcze 20 minut. Mega. Prawie już skończyłam pisać esej na temat tego właśnie filmu dokumentalnego i powiem Wam, że jestem taka zmotywowana. Jest godzina
19:37, chociaż mam wrażenie, że było później, ale po prostu tak mnie to napompowało, jestem tak zmotywowana, że mam wrażenie, że mogę wszystko w życiu osiągnąć. Więc bardzo Wam polecam, jest super. Uwielbiam oglądać takie rzeczy, które powodują, że czuję i wierzę w to, że możemy osiągnąć takie rzeczy w życiu. Naprawdę. Jeśli chcecie coś osiągnąć, jeśli chcecie gdzieś się dostać, coś zrobić w swoim życiu, naprawdę wszystko jest możliwe. Tylko po prostu you gotta keep on pushing. Po prostu musisz ciągle pchać, ciągle wychodzić ze swojej strefy komfortu i po prostu dojść do tego momentu, kiedy się normalnie uzależniasz od bycia poza swoją strefą komfortu, ponieważ wtedy człowiek się tyle uczy, tyle rośnie. Ja pamiętam, chyba Wam to wspominałam w jednym z vlogów, że na przykład jak zaczęłam tą moją pracę, w której teraz pracuję, to na początku miałam takie, kurczę, no jakby ja nie wiem, co ja mam tam tak dokładnie robić. Ja nigdy czegoś takiego nie robiłam jeszcze wcześniej i miałam takie trochę poczucie, jakbym, wiecie, jakbym na to nie zasługiwała, bo mam takie, jak ja mam pracować jako planer eventów, kiedy ja nigdy nie planowałam jakby żadnego eventu. I później byłam sobie na Pinterestie i właśnie zobaczyłam takie jedno zdjęcie z takim jakby cytatem, czy z taką myślą, że pozwól sobie być początkującym. Bo my wiecznie myślimy, że jak już dostaniemy jakąś okazję, albo gdzieś musimy pójść, gdzieś musimy pracować, mamy okazję, żeby coś zrobić i wyjść poza naszą strefę komfortu, to nam się wydaje, że jest to poza naszą strefą komfortu, czyli my się tam nie nadajemy, nie mamy wystarczająco doświadczenia, wystarczająco wiedzy. A właśnie, że nie, każdy musiał być początkujący w pewnym momencie. I jak ja to zobaczyłam, miałam takie, no dokładnie, ja tam idę po to, aby być początkującym, aby mi było niewygodnie, abym się musiała uczyć, abym wyszła z swojej strefy komfortu i po prostu dzięki temu człowiek się tyle uczy, tyle dostajesz tego rozwoju, że teraz jestem gotowa, aby pójść krok wyżej. I co? Znowu będę się czuła, że kurde, ja nic nie wiem, czy ja tu powinnam być, jakby trochę nie wiem, co ja tu robię, tak? To jest dla mnie nowe miejsce. I będzie tak samo, aż się w końcu przyzwyczaję i będę szła dalej i dalej. I naprawdę, no sam fakt, mówię, ja jestem z Białej Podlaskiej. Dosyć takie, nie wiem, małe miasto, nie wiem, małe, średniej wielkości miasto w Polsce. Wiem, że kilka osób, które mnie ogląda, jest albo moimi znajomymi ze szkoły, albo po prostu też jesteście z Białej i mi pisaliście, że o matko, że jestem z Białej. I tak jak Wam mówiłam w moim poprzednim vlogu, a z naszej rocznicy z Tomasem, jak byliśmy na plaży i obchodziliśmy naszą drugą rocznicę, miałam takie, gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, jak ja miałam 14 lat, że ja będę w Miami, spędzała moją drugą rocznicę z kimś, kogo kocham i w ogóle studiowała tutaj i pracowała, to mam takie, że to by mi się w głowie nie mieściło. I zawsze jak patrzymy na tych ludzi, którzy są tak wysoko i coś tam robią, wiecie, jakichś artystów, celebrytów, biznesmenów, tam się wydaje, że o matko, nie ma opcji, żebym ja się tam znalazła. Dosłownie wszystko jest możliwe. Magia się chowa w tym, żeby wychodzić poza swoją strefę komfortu. Tam jest ta cała magia. Wychodzisz i się uczysz, wychodzisz i się uczysz. Jest ci niewygodnie i dalej się uczysz i idziesz dalej. I tak, ja bym nie mogła być tutaj, gdzie jestem, oczywiście dzięki moim rodzicom, ale też ja, gdy miałam 15 lat, wyprowadziłam się z domu z Białej. Przeprowadziłam się do Warszawy, gdzie poszłam do liceum. Mieszkałam sama, mając 15 lat. Musiałam nie tylko się martwić o prace domowe, ale o to, żeby posprzątać mieszkanie, żeby sobie ugotować, żeby się dostarczyć do szkoły, żeby się po prostu całą sobą zająć. Do tego wszystkiego poszłam do szkoły, która była anglojęzyczna, gdzie mój angielski, że tak powiem, był bardzo słaby. Mi bardzo ciężko było się wypowiadać. Ja pamiętam, jak na przykład mieliśmy jakieś zajęcia w grupach, ja się zawsze bałam być w grupie, gdzie ktoś nie mówi po polsku. Bo ja wiedziałam, że ktoś nie będzie mówił po polsku, to ja będę musiała w 100% mówić po angielsku. A ja nie potrafię mówić po angielsku tak dobrze. I pamiętam, że przez pierwsze 2 tygodnie, codziennie jak wracałam ze szkoły, to płakałam. I nawet nie wiedziałam wydaje mi się, że czemu ja płakałam, ale później się okazało, że byłam w szkole i rozmawiałam z ludźmi, z którymi chodziłam do szkoły, się okazało, że wszyscy płakali po szkole. I chyba to po prostu było spowodowane tym, że grupa, w której ja byłam, to była grupa ludzi, którzy właśnie potrzebują taki jeszcze dodatkowy rok, zanim wejdą do IB, żeby się właśnie przyzwyczaić z językiem, żeby móc wejść w IB. I teraz dla tych, którzy nie wiedzą, IB to jest International Baccalaureate, czyli matura międzynarodowa. No i jest to znany, trudny program. To jest ogólnie trudny program, ponieważ jest on zrobiony na wzór tak jakby już bycia na uniwersytecie, że jest dużo właśnie prac pisemnych, dużo jakichś esejów, jakichś badań i tego typu rzeczy. Więc jest to trudny program i
Uważam, że jest to trudny program. Uważam, że jest świetny i bardzo dużo się z tego nauczyłam, ale jest to trudny program. No i właśnie wszyscy w tej mojej grupie, nie dość, że wchodzimy w to wszystko, to jeszcze każdy tak ciężko po tym angielsku mówił i się okazało, że już każdy płakał, nawet chłopcy po szkole. Więc pamiętam to i jestem, szczerze mówiąc, tak za to wdzięczna, bo gdyby to nie było takie trudne, jakie to było dla mnie, to bym nie była w stanie się tyle nauczyć i nie byłabym w stanie nagle wylądować w Miami. I to jest właśnie ta magia. Z Białej Podlaskiej do Warszawy. To było moje wyjście ze strefy komfortu. Później z Warszawy lot do Miami to było wyjście z mojego komfortu. Ale nie byłabym w stanie wylądować w Miami, gdybym najpierw nie wyszła ze strefy komfortu z Białej do Warszawy. Nie dałoby się skoczyć z Białej do Miami. W mojej historii, w moim życiu. To by mi się w ogóle wydawało jakieś nie do pomyślenia. A kroczek po kroczku i nagle rzeczy się stają możliwe i dostępne. Więc jeśli chcecie osiągnąć większe rzeczy, jeśli chcecie iść do przodu, to moja rada jest taka. Wychódźcie ze swojej strefy komfortu. Po prostu zacznijcie to robić. Im więcej będziecie tego robić, tym bardziej się normalnie do tego uzależnicie, bo zauważycie, ile wy się uczycie. Jesteście po prostu narażeni na tyle różnych rzeczy i musicie sobie z tym poradzić. I sobie z tym poradzicie i będziecie mogli iść dalej. Także tak, po prostu naprawdę magia. Jeśli macie z czymś wyjść z tego filmiku, to z tym. Magia siedzi w wychodzeniu ze swojej strefy komfortu. I tyle. A ja wracam do eseju. Jeszcze coś, co mi się przypomniało, to pamiętam, jak jeszcze chodziłam do liceum i mój brat przyjechał do Polski ze swoją dziewczyną, która mówiła tylko po angielsku i miałam takie, kurczę, jak ja polecę na studia, no ludzie najczęściej tak jakby znajdują jakiegoś swojego chłopaka, swoją dziewczynę na studiach. I miałam takie, jak ja znajdę chłopaka na studiach, no i zapewne będziemy musieli mówić tylko po angielsku, to miałam takie, jak ja sobie poradzę? Przecież ja nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, co ja chcę po angielsku. Miałam takie... Jak? I szczerze mówiąc, trochę mnie tak martwiło. Miałam takie, kurczę, no jak... że to tak słabo, no nie? Być z kimś, kto mówi tylko po angielsku, bo ja tak nie mówię dobrze po angielsku. A teraz patrzcie, jestem już 2 lata z chłopakiem, mówię po angielsku, mój angielski się tak polepszył. Mam wrażenie, że trochę jestem jeszcze w takim wieku, że tak chłonę ten angielski i wiadomo, nadal popełniam błędy, oczywiście, ale nie jest to dla mnie problem, że jestem w takim związku. A jakbyście mi powiedzieli nawet 2 lata temu, to właśnie 2 lata temu ja się martwiłam, miałam takie, jak ja mogę z kimś być, kto będzie mówił tylko po angielsku i w ogóle nie będzie mówił po polsku, a po prostu rzeczy, które wydawały się niemożliwe, się dzieją. Więc tylko mogę sobie wyobrazić, że jeśli ja dalej będę siebie popychać w właśnie wychodzenie z tej strefy komfortu, to gdzie ja dojdę? Rzeczy, które teraz mi się wydają niemożliwe, staną się po prostu możliwe, bo krok po kroczku do tego dojdę. Życie to jest gra, życie to jest zabawa. Idziemy w górę, idziemy w dół, ale wszystko jest potrzebne, aby się dostać, gdzie chcemy się dostać.